Ale dzisiaj tak ważny samochód przecież do przetestowania ustawiony, a tak brzydka pogoda. Miało być tak pięknie. Nie no, oby później się troszeczkę rozpogodziło, bo w dzisiejszym filmie tej maszynie przyjrzymy się z bliska, skoczymy na próbę autostradową, zmierzymy ją raceboxem, a jest to MG HS drugiej generacji, najnowszy, świeżynka. Maszyna została mi udostępniona przez autoryzowanego dealera samochodów MG Plaza Gdańsk, zapraszam, bo w salonie można sobie auto obmacać, można się autem przejechać, sprawdzić je po prostu na własnej skórze, a jest tutaj co sprawdzać. Ja nie mogę, jakiś czas temu testowałem dla Was MG ZS pierwszej generacji, MG HS pierwszej generacji też się u mnie pojawił na kanale. Oj, już wtedy przewidywałem, tak, coś czułem, że MG u nas w Polsce zadomowi się na dobre i faktycznie samochody tej marki bardzo często już się widuje na ulicach. Ogólnie ciężko nawet dorwać do testu takiego HS-a. Ciągle jest rozchwytywany, ciągle jazdy próbne, ciągle zamówienia. Bo jak to z MG, otrzymujemy wiele za niewiele. Proszę bardzo, taki SUV, nowiutki samochód z 7-letnią gwarancją, 150 000 kilometrów. O kurczę, pieczone, ale mamy dzisiaj towarzystwo. I tak, może zacznijmy od cen. Taki MG HS zaczyna się od 109 000 złotych. 109 000 złotych. Dokładnie jest to 109 900 złotych i w tej cenie otrzymamy takiego MG w wersji Excite. Są dwie wersje wyposażenia, Excite i Exclusive. To jest wersja Exclusive, dzisiaj prezentowana. Mogą się tutaj oczywiście pojawić komentarze, że o, to tak mało. Wiecie co, jak na nowy samochód z tym wyposażeniem, po tych wymiarach taki SUV po prostu, tak, jest to mało, naprawdę. No i w standardzie jest tutaj manualna skrzynia biegów. My mamy dwusprzęgłówkę, automat 7-stopniowy, no i 1.5 turbo pod maską. Bazowe 170 koni mechanicznych. Jeśli mamy tutaj wersję Exclusive z automatyczną skrzynią biegów, ale właśnie z podstawowym silnikiem, no to z czarnym kolorem, no to jakoś tak niecałe 140 000 złotych chyba ten samochód kosztuje, coś około 140. Co tutaj jest dodatkowo względem wersji Excite podstawowej? Jeśli chcemy mieć wersję Exclusive, musimy dopłacić zaledwie 10 000 złotych. I co w tym otrzymamy? Kamerę 360 stopni w HD, tapicerkę z imitacji skóry, a wcześniej materiałowa po prostu bazową. Fotel kierowcy elektrycznie sterowany z pamięcią ustawień, no i z regulacją podcinka lędźwiowego. Fotel pasażera też jest regulowany elektrycznie. Podgrzewane są przednie siedzenia, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, standardowo jedna strefa, system audio z 8 głośnikami, w standardzie 6 głośników, elektrycznie sterowana klapa bagażnika, zaraz zajrzymy sobie do bagażnika, w sumie tu możemy zamykać. Aplikacja iSmart na telefon, bezprzewodowa ładowarka do telefonu i lusterka boczne składane elektryczne z pamięcią ustawień. Jeśli chodzi o wymiary, MG HS jakoś tak szczególnie nie urósł. Troszeczkę jest dłuższy, mniej więcej o 4,5 cm zwiększył się rozstaw osi, także mamy więcej miejsca w środku. Poprzednia generacja fajnie wyglądała, ale tutaj HS nabrał naprawdę charakteru, takiego bardziej indywidualnego. Oczywiście, jeśli popatrzymy na ten samochód i nie znamy gamy MG, to możemy pomyśleć, czy to może jakaś Honda, czy to Koreaniec. Trochę się tutaj zmieniły proporcje, są jakby mniejsze okna, tak drapieżniej trochę ten samochód wygląda. Pamiętam, pod testem poprzedniej generacji pojawiły się komentarze dość słuszne, iż poprzedni HS wydawałoby się, jakby miał troszeczkę za małe koła. No to tutaj myślę, że jeśli chodzi o design, zostało to poprawione. Felgi mamy tutaj 19-calowe, rozmiar opon 225 na 55, także przy wymianie nie powinno być drogo. Właściwie to z każdej perspektywy ten samochód wygląda całkiem korzystnie. Oczywiście musimy się przyzwyczaić troszeczkę do tego wyglądu, jest to nowość. Tiguan jakoś tak bardziej chińsko wygląda niż chińskie MG. Zobaczcie, jaki light bar. Tutaj też na przykład nie ma czarnych gum, tylko to jest polakierowane na czarno. Tu jest polakierowane. Tutaj mamy chromy, o proszę, aż się odbijam. Relingi dachowe również chromowane. Takie aluminiowe. Dzieje się tutaj na tej karoserii naprawdę wiele. Designer tutaj, no, sobie trochę poszalał. Tutaj wydawałoby się, że byłoby jakieś takie miejsce na kamerę, troszeczkę jak w Tesli mojej Model 3, ale nie, to jest taka zaślepeczka. Jeśli mamy automatyczną skrzynię biegów, to nawet w bazowej wersji jest tutaj w podstawie tempomat aktywny, grill. Warto tutaj przyjrzeć mu się z bliska. Ciekawa forma, prawie jak taka rzeźba. Tutaj kamerka centralnie. Zwróćcie uwagę tutaj też na dół zderzaka, to jest mega ciekawe, wygląda to tak, jakby tutaj jakiś pakiet Maxtona był seryjnie. Digital Matrix
Lightning, ludzie, Matrix. Kurczę, aż tak dziwnie, gdy się patrzy na to i myśli, że przecież to jest budżetowy samochód. Dobra, zajrzymy do bagażnika. Ciekawe, tutaj jest? Tutaj. Bagażnik powiększył się względem poprzedniego HS o 44 litry podobno, ale mamy kawał bagażnika. Możemy sobie tą roletkę też wyjąć, wtedy wyżej można załadować sobie auto. No i tutaj nie mamy koła zapasowego. Czekajcie, wam zaraz pokażę. Zobaczcie, ile tutaj jest styropianu. Możemy to wyjąć? Nie pokażę jedną ręką. Gdyby wyciągnąć ten styropian z zestawem naprawczym spokojnie, by tutaj zmieściło się koło zapasowe, czy tam może jakaś instalacja gazowa, ale nie wiem, czy tutaj można założyć instalację gazową, czy nie. Kurczę, w poprzednim HS-ie były prawdziwe końcówki układu wydechowego, w ZS-ie były fejkowe, tutaj fejkowe zrobiono. No i dobra, możemy zamykać, przejdziemy do kabiny pasażerskiej. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. No naprawdę fajnie. Jest taki basik. Tutaj, czy będzie porządnie? No, zaczyna się bardzo ok. Fejkowe wprawdzie przyszycie, ale no, fajny klimacik. Jest to miękkie. Tutaj jest twardo, ale za to zobaczcie na tą fakturę, jak to pięknie tutaj wygląda. Jak światło można elegancko wykorzystać w bardzo prosty sposób. Po prostu jest to, zamiast takiego równego elementu, jest po prostu ciekawie odbity. Tutaj już jest prawdziwe przyszycie. To jest sztuczna skórka. Tutaj jest miękko, tu jest przyjemnie i tutaj twardo. Schowki są też tutaj twarde, wnęki są twarde. No tutaj boczek jest jakby od połowy w dół twardy. I przestrzeń pasażerska z tyłu, no już widać, że jest tutaj naprawdę pełno miejsca. Kanapidło takie. Jest to nowoczesny samochód, a w nowoczesnych samochodach rzadko kiedy mamy bardzo miękkie fotele czy kanapy. No tutaj to jest naprawdę do klepańska, proszę Państwa, do klepańska. Jest mięciutko, jak na poduszce. Tutaj też bardzo miękko, no wejdziemy. Tutaj jeszcze jaki dekor. Ale jeśli mowa o miejscu w środku, no to w MG naprawdę nie można narzekać. Nawet w ZS-ie, pamiętam, mieściłem się sam za sobą. 198 cm wzrostu. Zobaczcie. Kurczę, wszystko ok, na nogi, na głowę. Tu w fotelu jakaś kieszonka. Czy tu jest do ładowania telefonu? Coś? Chyba nie, ale za to są nawiewy po środku. Podłokietnik rozłóżmy. O, nie, tu nawet taki black piano zrobione. Oczywiście już palce widać na black piano, ale co? Kurczę. I przestrzeń pasażerska z przodu. No, tutaj przyznam, że projektanci MG, tam Sides, inspirowali się jednak innymi samochodami. To wygląda trochę jak w BMW albo w jakimś Hyundaiu, szczególnie jak się to odpali, jest takie jasne, no to jak w Hyundaiu albo w Kii, coś takiego. Ta deska rozdzielcza, no nie wiem, też jakby troszkę tak w Passacie ostatnio było troszeczkę podobnie. Może tak jak w Toyocie jakieś, sam nie wiem. Dobra, przejdziemy do przodu. Kilesik z przycisku, taki prosty, ale wiecie, tańsze auto, no to fajnie, że to w ogóle jest, chyba w standardzie nawet. Bardzo ładnie. Może jak tak tutaj trochę popukamy, no to jakiś taki trochę metaliczny dźwięk jest, ale nie tak jak przykładowo w Mitsubishi Eclipse Cross. Boże, kiedyś jakiś Eclipse był, a teraz jaki jest? Proszę, tutaj sytuacja będzie identyczna. Tutaj twardo, miękko i twardo. Identycznie jak z tyłu. Elektrycznie regulowane fotele. Zagłówek będzie tutaj regulowany manualnie. Od razu sobie mogę go podnieść. Ładny jest środek MG. Naprawdę nie można tutaj narzekać. No zobaczcie na inne samochody, jakie są teraz na rynku. A pomyślisz, że ten wóz rozpoczyna się zaledwie od troszkę ponad 100 000 złotych. Tapicerka. Raczej taka gładka, no strasznie miękkie są te fotele. Nie mamy tutaj wentylacji, aczkolwiek jest perforowana częściowo skóra. Jest częściowo gładka, częściowo perforowana. Takie pomarańczowo-miedziane jakby przyszycie. Akurat ten samochód skonfigurowany jest z czarnym wnętrzem, chociaż wybrać sobie można jaśniejsze. Jasna jest zawsze podsufitka. I pyk. Od razu odpalimy. Ale MGA piernicze. Może od razu widok z perspektywy kierowcy, jak to wszystko wygląda. Wygląda całkiem nowocześnie. Proszę bardzo, tablety. Są one całkiem spore. No wielkościowo jest tak jak w BMW mniej więcej, tylko w BMW idą one po łuku. Tutaj są płaskie. To właściwie jeden taki tablet, w którym są jakby na gładko wtopione dwa ekrany, coś takiego. Patrzcie, no budżetowy samochód. Budżetowy samochód, proszę tutaj. Nawiewy w ten sposób, przyszycie, to jest tutaj miękkie, ta eko skórka, tutaj black piano, tutaj też miękko, tutaj fejkowe przyszycie i tutaj dopiero z dołu będzie twardo, tutaj black piano,
ale tutaj znowu miękko. No i tutaj wiadomo, Black Piano to twardo, takie aluminiowe jakby wstaweczki. Kierownica charakterystyczna, myślę, że można powiedzieć, że jest ona charakterystyczna dla samochodów marki MG. Bardzo ładny emblemat, taka satynka aluminium. Proszę tutaj, takie to są jakby wam to pokazać, takie joysticzki. Od tempomatu, od półautonomicznej jazdy, wybieranie głosowe, jest tutaj coś takiego chyba jak Hey MG, tak jak Hey Mercedes, jest to Hey MG. No i tutaj proszę, zmieniamy sobie wyświetlenia. Tak wyglądają manetki. Normalnie, też z takim akcentem tutaj z Black Piano. Jeśli mowa o zegarach, no to tutaj akurat mamy mapkę, ale możemy sobie to zmienić. Są 3 jakby motywy zegarów. Tutaj trzeba przejść na klaster, no i motyw prędkości. Proszę, to się zmienia. Mapa i inteligentna jazda. O, tutaj wyświetla się ulica, samochody i tak dalej. Troszeczkę jak w Tesli. Tryb imersji oprzyrządowania. Jezu, jak to wszystko brzmi, ale po prostu znikają. Tutaj po bokach nam te wskazania wszystkie. O, to wam chciałem pokazać. Motyw jest ciemny albo jasny. Teraz jest po prostu automatyczny i ciemny. W sumie moglibyśmy go tak zostawić. Lepiej to wygląda, myślę. Lepiej, korzystniej. Rozdzielczość wyświetlaczy jest bardzo spoko. No i tutaj mamy, obroty. Bardzo niedokładnie podane, ale no takie są, no wiecie, ja mam tylko fetysz ten z obrotami, że co jeden muszę pokazywać. No i tutaj zasięg, ilość paliwa, godzinka, temperatura płynu chłodniczego, no i prędkościomierz jest tutaj, ograniczenia prędkości, tutaj tempomat i ekran centralny. To jest taki główny nasz wyświetlacz, to są takie skróty można powiedzieć, proszę, muzyka przez Bluetooth, online nawet. No ja akurat radyjko sobie tutaj włączyłem. Co ciekawe, ja tutaj nigdzie nie widzę, żeby jakoś, nie wiem, podgłośnić albo ściszyć radio. Jedynie jakby z kierownicy można to robić. O, proszę bardzo. A, Britney. Są to jakby takie widgety. Nie wiem, w którymś samochodzie już też widziałem coś takiego. I też nie wiem, czy przypadkiem nie w BMW w starszych multimediach. Ale tutaj chyba nie można tego sobie ustawić. To jest jakby stałe. Widzicie? Nie. I tutaj przechodzimy w bok, to jest pełne menu, kamera 360 stopni, naprawdę ładna jest tutaj rozdzielczość. Tutaj można sobie też zrobić, na szerokokątny wyświetlacz. Tutaj z boku, proszę, ustawienia. Takie MG cwane, no. Tutaj pogoda, Android Auto, Apple CarPlay i cyk, klimatyzacja, no to też tutaj można sobie regulować, z jaką intensywnością ma działać automatyczna klima, automatyczne ogrzewanie tylnej szyby. Jest nawet jakieś oczyszczanie powietrza, ciekawe. 2 strefy, tutaj włącza się podgrzewane fotele, no trzeba wejść po prostu w klimatyzację. Mało jest tutaj fizycznych przycisków, tutaj są. No i główny ekran. Sporo jest tutaj rzeczy do personalizacji. No tutaj nawigacja, tu z boku są takie jakby skróty. Dosłownie lekki lag może tutaj jest, ale też nie ma co narzekać. Jazda, elektryczna kontrola stabilności, start-stop, tryb holowania, tutaj wspomaganie układu kierowniczego, komfort, no to pamięć, łatwe wsiadanie, no tutaj możecie sobie pauzę po prostu zrobić. Że nawet klapę można sobie, jak ma być wysokość, czy na przykład nisko, czy średnio otwierać. MG Pilot. Tutaj od razu, ograniczenia prędkości, no to po prostu trzeba tutaj szybciutko sobie wyłączyć. O. Co ciekawe, jest tutaj taki oto czujnik, który patrzy nam na źrenicę, na twarz. Często nam pokazuje, żeby na przykład skupić się na jeździe. No wiecie, jak odebrałem ten samochód, no to wrzuciłem sobie tempomat i grzebałem po menu. Przecież jest to legalne. Auto non-stop mówi, kurczę, skup tam się na jeździe lepiej. Nie, no po prostu wysyła nam komunikat i tak dalej. No to tutaj takie ustawienia. Trzymanie w pasie ruchu. Blind spot. System antykolizyjny. No to klaster. No to wiadomo, tutaj od tego licznika. To jest mega ciekawe. Takie intymne troszkę, bo punkt dotykowy MG. I sprzedawca MG, serwis MG, jazda testowa, no punkty dotykowe, tak to jakoś się ciekawie nazywa. 2 porty USB, 12V, tutaj uchwyty na kubki, gałęziusz, taki joysticzek, D tutaj na sport albo na plus minus, nie ma tutaj manetek w kierownicy, tutaj jest tak mało skórki, ale jest, P, tutaj taki asystent
zjeżdżania z górki, autohold elektryczny ręczny i tutaj ładowarka indukcyjna. Podnosimy podłokietnik. Podłokietnik nie jest regulowany, można go sobie tutaj podnieść, tu jest schowek, jest miękki, też to wszystko jest obszyte tą fejkową skórą. Schowek powoli opada od tej szmatka, jakieś papiery od MG. Jest cały twardy. Dobra, gasimy, jeszcze zajrzyjmy pod maskę. Też zwracam uwagę tutaj na przycisk, jak ekskluzywnie nawet wygląda. Oj, silnik sobie szybko musimy omówić, bo mi tutaj zaraz kamera padnie, bo deszcz. Bazowa jednostka 1.5 turbo, 170 koni mechanicznych, 275 Nm. Auto waży mniej więcej 1,5 tony, także ten silnik, no radzi sobie, kurczę. Tutaj jakaś kuna wygryzła tą obudowę, a to można przecież wymienić. To jest w ogóle... O, to ma chyba nawet wygłuszać nam trochę silnik. Wszystko właściwie jest na wierzchu. Dolocik, to tak jakbyśmy sobie programik pewnie chcieli zrobić. Ale nie, no gwarancja 7 lat, szkoda rezygnować przecież z gwarancji. No i co, jeśli chodzi o silniki, to jeszcze tutaj jest taki HS dostępny jako hybryda typu plug-in. Ma 275 koni mechanicznych, 272. Wiadomo, jest szybszy, ale tutaj wersja taka normalna. Jeśli chodzi o zużycie, no to producent deklaruje tutaj niecałe 8 litrów średnio i ogólnie jest to wykonalne, jakbyśmy jeździli sobie spokojnie, no na trasie, jakbyśmy tak 140 jechali, no to więcej nam będzie palił, albo dynamiczna jazda po mieście. Dobra, osiągi z manualną skrzynią biegów. Taki HS 1.5 turbo do pierwszej setki rozpędza się w 9,4 sekundy z automatyczną skrzynią biegów, czyli tak jak mamy tutaj w 9,6 sekundy, takie są deklaracje. Za to prędkość maksymalna, jeśli mamy manualną skrzynię biegów, jest niższa. Tutaj 195 albo 6? 195. Patrz, jakie oszustwo. Petrolhead sobie ściągawkę ma. Dobra, ja pakuję się tutaj do środka i myślę, że możemy przenieść się pod autostradę. No testu wyciszenia niestety nie będzie dzisiaj, ponieważ jest mokro. Soundchecku oczywiście też nie. 4-cylindrowa benzynka, no to co wy. To jesteśmy na miejscu, możemy palić maszynę, ale tutaj wam pokażę jeszcze zużycie paliwa, jakie mi wyszło. No to przeniosłem się z tego parkingu, co nagrywałem, w miejsce pod autostradą, zrobiłem prawie 45 km, średnia prędkość 76. Szczerze, jechałem tak normalnie dość, ani jakoś super szybko. 7,3 litra na 100 km zużytko. Silnik chodzi tutaj bardzo cichutko. Normalnie jest odizolowany. O, bzyczy sobie tak. To D albo od razu S. Kasujemy zużycie paliwa. No tutaj wiadomo, w cyklu próby autostradowej zużycie wyjdzie wiadomo wyższe. Czekajcie, bo jakieś 256 km na godzinę się zapisało. Też tak nie patrzcie tutaj na ograniczenia prędkości, które MG pokazuje, ponieważ no troszeczkę się tutaj gubi. Wcześniej po autostradzie jechałem, no i 50 pokazywało, że jest na autostradzie. Żeby była jasność, nie jest to jakiś demon prędkości, czy tam jakiś taki cesarz prób autostradowych. Czy cesarz prób autostradowych? Nie, normalny taki samochód po prostu do śmigania. No i widzicie, zaraz to wyłączę. 70 km na godzinę mi tutaj pokazuje. I szybko przerwę na kawkę, bo chyba za słabo. Nie, już nie pokazuje przerwy na kawkę. Zaraz to powyłączam sobie. No i tutaj mamy bardzo mocny wiatr, znaczy bardzo, no taki wyraźny wiatr z boku. Teraz jeszcze pod górę. No i dobra, myślę, że możemy odpuścić. Dobra, ja tutaj zaraz w tego asystenta sobie wejdę. Potwierdzić, rozkojarzenie kierowcy, żeby monitorowało, potwierdzić. No i dobra. Jeszcze tutaj ograniczenia. Myślę, że teraz będzie spoko. No jak na razie było 175 km na godzinę. Troszeczkę jakby pogoda się polepszyła. Boczny wiatr. Oczywiście przy wyższej prędkości troszkę czuć wiatrzysko, ale nie ma jakiejś przesady i jakiegoś ostrego kontrowania. No, tutaj pozdrawiamy Coli. Wiecie, no w tym samochodzie, jak ono jest wyższe, też nie jest jakimś takim demonem, no skoro ma wpisane 195, no to do normalnej jazdy jak najbardziej wystarczy taki VMAX. Ale do czego zmierzam? Jeśli nawet mamy boczny wiatr, no to po prostu
ciężej będzie nam się rozpędzić do wyższej prędkości. No, z bocznym wiatrem powoli się tak bujamy. 190, 192 już. Pewne jest tutaj całkiem prowadzenie, nawet nie trzeba odpuszczać na takich łukach. Wiadomo, auto zestrojone jest raczej miękko, do codziennego śmigania, ale jest względnie spoko. No i konkurent, takie Volvo, no to ono ma do 180 raczej wpisane. No i proszę, 199 i dwie paczki. I myślę, że możemy jak na razie odpuścić. Zawrócimy sobie i bujniemy się szybciej w drugą stronę. Myślę, że jakiś rekordzik pobijemy. Pamiętam, że poprzedniej generacji HS, o kurczę, tamten to naprawdę się grubo bujnął. Wyciągnął więcej, znacznie więcej niż deklaruje producent. W ogóle możemy sobie sprawdzić prędkości obrotowe przecież. Dajemy sobie na D, ale nie będzie to dokładne sprawdzenie prędkości obrotowych. No wiecie, to nie dieselek, a benzynka, także stopą obrotów nie dam rady oszacować. Chodzi o to, że w dieselku po prostu czuć, że ten silnik jednak tam zawsze sobie pryka. Tutaj mięciutko. No i dobra, to takie 140 km na godzinę. Czekajcie, wezmę sobie tutaj, dobiję manualnie na wszelki wypadek. Sam się nie nabrał. 140 no to jest 2600 obrotów, 120 szybciutko. To jest 2300 obrotów i 100 szybciutko. 1900 obrotów. Wiecie co? Ja wam nie chcę nic mówić, ale jechałem na włączonej klimatyzacji. Teraz już wyłączyłem, ale teraz dopiero będzie, myślę, najlepiej, no bo z wiatrem. Dobra, co? Jakiś szybki soundcheck na S. A wiecie, może tu jakaś przepustnica w wydechu akurat jest. Nie, no nie ma, żartuję. Normalny dźwięk czterocylindrowej, benzynowej, uturbionej jednostki. W zasadzie nawet tutaj syku aż tak nie słychać tej turbiny. Jak staniemy i taką przegazówkę robimy, taki dźwięk, wiecie, jakby tam jakaś Chinka sobie siedziała. A już, dobra. Jeśli mowa o prowadzeniu, no to tak jak wcześniej mówiłem, raczej nie ma tutaj aspiracji sportowych. No wiecie, nawet na obrotomierzu tutaj nie mamy czerwonego pola. To nie jest auto raczej do sportowej jazdy. Tryb skrzyni S jest. Bujamy się komfortowo, jedziemy. Zawieszenie wcale nie jest jakieś głośne. Ciężko się do czegoś przyczepić właściwie. No i dobra, nie wiem, czy tutaj będzie 100-200, tak szczerze. Tryb S. No i dobra, i dzidę. No i tutaj będzie już wyraźnie luźniej. To nie jest za wysoki VMAX jak na 170 koni mechanicznych, ale też z drugiej strony, no mówię, wyższy samochód. Nie sprawdzałem, jaki jest tutaj współczynnik oporu powietrza. 100-200 raczej ciężko będzie zmierzyć. Jak na razie 200 km na godzinę było według GPS-u. Paka 9. Paka 9, 5. Jakbym tutaj tak jeszcze bieg wyższy wrzucił. Nie, dobra, bo coś spitole. Albo zwolni na przykład, czy coś. No kurczę, ale bus tutaj szybko jedzie. Ja pierniczę, jest 260 sekund, no. Dobra, spróbujemy wyższy bieg. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. No, na bujani jedziemy tutaj. Ostra bujana. Dobra. I 207 km na godzinę według GPS-u. Konkretnie bardzo ładnie. Ale wiadomo, było z górki. No i tutaj już było lekki łuk. Trochę z wiatrem było, no. Trochę w bok, trochę w tył. Zużycie paliwa skoczyło nam do 18,1 litra. No i co? Czy to by było na tyle? Wydaje mi się, że tak. Ale patrzcie, dwie paczki, zero jakichś takich niepożądanych dźwięków,
szumów, syków. Wszystko ok. AMG naprawdę bez kompleksów. Ogólnie dzisiejsze Chińczyki to nie są czasy, kiedy Brilliance, takie coś było, Brilliance wchodziło na rynek, trochę to rdzewiało, w crash testach kiepsko wypadało. Nie, dzisiejsze takie AMG to zupełnie coś innego. Dobra, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód Wam się niesamowicie podobał. To cała próba autostradowa, pomiar raceboxem i tak dalej. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.